Cześć, nie tylko Egipt miał swoje piramidy, bo czy wiedziałeś, że w Wielkopolsce też je mamy? Może nie byłaby to jeszcze wielka sprawa, ale co innego to już cypryjska szpilka na naszych ziemiach? Te kurhany, które zaginęły i te, które nadal tam stoją. Czy mamy tutaj do czynienia z pomnikami prastarej dynastii? Prastare DNA, czyli my czy oni? Pradawna broń kultowa, bursztyn, metal, złoto. Kto kontrolował nasze ziemię prawie 4000 lat temu? Zaczynamy! Około 4000 lat temu w samym sercu naszej części Europy istniał świat, o którym większość ludzi dzisiaj nigdy jeszcze nie słyszała. Bez pisma, bez kronik, bez nazw zapisanych w oficjalnej historii, a jednak jego mieszkańcy potrafili stworzyć sieć niesamowitych wręcz kontaktów i ogromnego bogactwa, które rozciągało się od terytoriów dzisiejszych Czech po ziemie polskie, aż sięgając północy Skandynawii. Archeolodzy nazwali to kulturą unietycką, od niewielkiej miejscowości Unetice pod Pragą, ale to, co odkryto później, pokazało, że nie była to lokalna społeczność kilku prymitywnych osadników. Był to jeden z najważniejszych organizmów Europy tamtego czasu. Ich świat rozciągał się wzdłuż wielkich rzek, co jest oczywiste, bo w tamtym czasie rzeki pełniły rolę dróg. Te rzeki to Morawa, Łaba i Odra. Ludzie ci dotarli na Śląsk, oczywiście do naszej Wielkopolski, a nawet dalej na Kujawy i Pomorze, wchodząc w kontakty ze Skandynawią. I właśnie Wielkopolska mogła być tym jednym z kluczowych punktów całego tego wielkiego systemu. To właśnie tam przebiegały szlaki, którymi płynął bursztyn z północy Europy aż na południe do samych Myken. To był właśnie ten początek pierwszego szlaku bursztynowego. To tutaj spotykały się wpływy z południa, zachodu i północnych ludzi nordyjskich. I właśnie tutaj rodziły się pierwsze elity, pierwsi władcy, których bogactwo musiało robić niesamowite wrażenie i myślę, że nadal robi aż do dzisiaj. O czym przekonacie się w trakcie tego filmu? Bo Unietyczanie nie byli prymitywnymi mieszkańcami lasów, jak być może nadal część z was może o nich myśleć. Oczywiście byli rolnikami, ale przede wszystkim również wspaniałymi rzemieślnikami i ponad to wszystko mistrzami metalu. Potrafili już wtedy wytapiać brąz, tworzyć wyrafinowaną, bardzo cenioną broń, czy też niesamowite ozdoby i narzędzia, a nawet, co bardzo istotne, złoto, materiału, który niemal w tamtym czasie był dla wszystkich magią. Mieli wszystko, co zadziwiało ówczesny świat. Bursztyn, metal, złoto. A w grobach ich wodzów odnaleziono depozyty tak bogate, że do dziś budzą wiele pytań. W jaki sposób ludzie osiągnęli tak wielkie wpływy w tamtym czasie? Kto tak naprawdę kontrolował ten handel? Czy była już pierwsza dynastia? Jak bardzo rozwinięta była ich cywilizacja? Na długo zanim później pojawi się jakakolwiek inna i w trakcie wieków zetrze ślady po ich istnieniu. Bo najbardziej chyba w tym wszystkim niezwykłe jest to, że Unietyczanie nie pozostawili po sobie żadnych zapisów. Nie znamy ich języka, nie wiemy jak się nazywali, nie wiemy w co wierzyli, ale wiemy, że mieli rozwinięty system religijny. Nie znamy ich pieśni, ani nazwy ich własnych grodów. Po prostu nie wiemy niemal nic dokładnie. Ich świat trzeba odtwarzać fragment po fragmencie, z warstw ziemi, spalonych już dzisiaj konstrukcji i skarbów zakopanych głęboko w ziemi. W poprzednim filmie opowiadałem wam o Bruszczewie i ich bardzo istotnej osadzie w Wielkopolsce. I jest to niezwykłe miejsce, ponieważ okazało się, że na terenach dzisiejszej Polski mogły istnieć potężne centra handlu i produkcji, chronione bardzo nowoczesnymi wałami o skomplikowanej konstrukcji i otoczone siecią dalekosiężnych kontaktów. Miejsca takie bardziej przypominały już zorganizowane centra władzy niż prymitywne osady rolnicze. A mówimy tutaj przecież o świecie prehistorycznym. Historia Unietyczan to nie tylko opowieść o bogactwie i niesamowitym wręcz rozwoju, jak na tamtą epokę. To również historia tajemniczego kryzysu, świata, który przez setki lat rósł w siłę, aż coś zaczęło się rozpadać. Handel, środowisko, dawny porządek, a może wszystko naraz. I tym świadectwem są wielkopolskie kurhany, tak zwane kurhany książęce. Dzisiaj miejsce wygląda oczywiście spokojnie. Kilka zalesionych pagórków pośród pól,
Nic, co od razu sugerowałoby istnienie jednej z najpotężniejszych nekropolii tamtych czasów w Europie Środkowej. Ale ponad 4000 lat temu ten krajobraz musiał robić piorunujące wrażenie na poddanych ówczesnych władców. Bo pierwotnie znajdowało się tutaj co najmniej 14 monumentalnych kurhanów. Możliwe nawet, że więcej, bo 17. Ustawione były wzdłuż niewielkiego dopływu Obry, Mogilnicy. Sama nazwa tej rzeki od razu nam coś mówi. Rzeka grobów. Kiedy człowiek uświadamia sobie, że przez setki lat teren ten był praktycznie świętą przestrzenią tamtejszych władców, królów elit, nazwa zaczyna nabierać kompletnie innego znaczenia. Najstarszy z kurhanów powstał między 2130 a 2120 rokiem przed naszą erą. To właśnie od niego zaczynał się cały monumentalny ciąg kopców biegnących na północny zachód wzdłuż tej doliny. Czy zatem tylko Egipcjanie mieli swoją Dolinę Królów? Może my też mamy, a o niej zapominamy. I co najważniejsze, te kurhany nie pojawiły się tutaj jednocześnie, bo powstawały stopniowo. Najpierw czwórka i dalej. Około 100 lat później wzniesiono kolejne, a krótko potem, gdzieś 20-30 lat później, czyli jedno pokolenie, zbudowano kolejny, a prawdopodobnie jeszcze później, gdzieś 60-70 lat, czyli 2 kolejne pokolenia, następny. I to wszystko trwało gdzieś do lat 1800-1775 przed naszą erą. To oznacza jedno, że przez około 350 do 400 lat kolejne generacje wracały dokładnie w to samo miejsce, aby budować monumentalne grobowce swoim władcom, jak znaki, 14 pokoleń ciągłości. Tego nie powstydziliby się nawet pierwsi Piastowie, ale w tamtej epoce prehistorii to było coś zupełnie niezwykłego, niespotykanego, bo w innych regionach organizacji unietyckiej, na Śląsku, w Czechach czy w Niemczech odkrywano pojedyncze bogate kurhany władców. Jeden monumentalny grób i koniec całej tej historii. Tymczasem Łęki Małe wyglądają niemal jak królewska nekropolia wielopokoleniowej dynastii i to robi ogromną różnicę. Bo czy teraz nie powinniśmy sobie postawić jednego pytania? Czy to nie tutaj znajdowało się główne centrum władzy Unietyczan? Kolejna ważna rzecz, kilkanaście kilometrów dalej znajdowało się Bruszczewo, o którym opowiadałem wam znacznie więcej w poprzednim odcinku. Prawdopodobnie było to centralne grodzisko i najważniejsze lub jedno z najważniejszych punktów na mapie tamtejszej Europy Środkowej. Naturalna twierdza kontrolująca tamtejszy handel, metalurgię i przepływ dóbr między południem Europy a Bałtykiem, a być może nawet samymi Mykenami. I kiedy w końcu połączy się Bruszczewo z Łękami Małymi, nagle zaczyna wyłaniać się obraz czegoś znacznie potężniejszego. Bruszczewo mogło być centrum życia, produkcji i handlu, a Łęki Małe monumentalnym cmentarzyskiem dynastii kontrolującej z pewnością cały ten system w naszej Wielkopolsce. Każdy kurhan był gigantycznym przedsięwzięciem logistycznym. To nie były zwykłe pagórki, które po prostu swoim władcom usypali poddani. Największy miał nawet kilkadziesiąt metrów średnicy i do 6 metrów wysokości. Pod nasypami znajdowały się monumentalne komory grobowe, budowane z drewna i kamieni. W niektórych przypadkach wykorzystano ogromne płyty kamienne oraz potężne dębowe konstrukcje. Tysiące ton ziemi i głazów, setki ludzi pracujących przy budowie. To był ogromny pokaz siły, demonstracja niesamowitej władzy. Czy potrzeba nam naprawdę egipskich faraonów? Mamy to wszystko u siebie. A komunikat wysłany wtedy wszystkim był bardzo jasny. Nasza dynastia jest potężna i rządzi tym regionem. I kiedy zajrzymy do wnętrza tych grobów, obraz robi się jeszcze bardziej niezwykły. W jednym z kurhanów odkryto kilka bogatych grobów. Znaleziono tam m.in. 5 złotych pierścieni spiralnych typu Noppenringe. I co w tym takiego zaskakującego? Ano to, że jest to przykład najstarszych złotych ozdób odkrytych kiedykolwiek na ziemiach polskich. To absolutnie kluczowe znalezisko, bo pokazuje, że władcy Wielkopolski już 4000 lat temu mieli dostęp do niezwykle prestiżowych dóbr, bo nie chodziło tylko i wyłącznie o złoto. Przecież odkryto tam także bursztyn, ceremonialne sztylety
bardzo luksusowe naczynia, wiele ozdób z brązu, szpile broni, elementy wyposażenia świadczące o wręcz gigantycznym statusie pochowanych tam ludzi. Oprócz tych znalezisk odnaleziono także cypryjską szpilkę. Dobrze słyszycie. Szpilka prosto z Cypru. Jak ona tutaj mogła w ogóle trafić i o czym to świadczy? Oczywiście o jednym. To miejsce miało kontakty z legendarnymi Mykenami. I na tym poprzestać nie można, bo w przeciwieństwie do pozostałych unietyckich osad czy kurhanów i innych miejsc, gdzie skupiali swoją władzę, Wielkopolska nadal jest bardzo wyjątkowa. Bo tamte wszystkie miejsca zawierały co najwyżej pojedynczy wielki jeden kurhan, a tutaj nasze cmentarzysko w Łękach Małych składa się z ponad 10, a ciągłość użytkowania tego miejsca również jest większa niż w pozostałych miejscach. I o czym to nam mówi? Ano o tym, że być może to miejsce było ich pierwszą stolicą? Kolejna niespodzianka, która mam nadzieję zatrzyma was dłużej na tym filmie, bo w jednym z kurhanów odkryto całą rodzinę, czyli prawdopodobnie pradawnego władcę, jego żonę czy partnerkę oraz dzieci. I wszyscy oni pochowani w jednym miejscu, spokrewnieni więzami krwi. Ale tutaj nie kończy się cała ta ciekawa historia, bo przez długi czas, aż do niedawna, wszystkim wydawało się, że ludzie z tamtej epoki pozostaną dla nas na zawsze wiecznie anonimowi. Archeolodzy mogli sobie kopać, badać broń, natrafiać na kolejne ślady bursztynu czy złota, ale nie byli w stanie nam powiedzieć, kim naprawdę w istocie rzeczy mogli być ci ludzie i skąd pojawili się na naszych ziemiach ich przodkowie, a to dopiero zmieniły badania DNA. Bo w jednej z próbek związanych właśnie z tymi kurhanami Unietyczan odkryto haplogrupę R1A, linię ojcowską, która tysiące lat później stanie się niezwykle charakterystyczna dla ogromnego połacia naszej części Europy Środkowo-Wschodniej. Oczywiście teraz chcę ostudzić tak samo zwolenników Wielkiej Lechii, jak i turbogermanów, bo w tym momencie na pewno pojawią się głosy, że to musieli być prasłowianie. Ale czy na pewno? Bo cała społeczność Unietyczan to w istocie rzeczy po prostu miks ludzi z zachodu i ludzi ze wschodu. Przecież pamiętajmy, że jest to okres wielkich przemian w Europie i wszyscy oni w gruncie rzeczy spotykają się w Wielkopolsce. Ale by jeszcze bardziej wam po prostu w głowach nie namieszać, jaki możemy z tego wszystkiego wyciągnąć jeden ważny wniosek i taki najbardziej rozsądny. No taki, że dynastia z Wielkopolski z epoki brązu, z terenów dzisiejszej Polski była efektem pewnych przemian, które po prostu po epoce społeczności stepowych przemierzały całą Europę. Pamiętajmy, że nasza Polska to jedna wielka równina i z drugiej strony jeden wielki tygiel kulturowy. Ludzie ci nie byli żadną odizolowaną społecznością żyjącą na krańcu świata i właśnie dlatego zasługują na to uznanie, by o nich mówić głośno. Byli częścią ogromnej sieci powiązań kontynentu, genetycznych, handlowych i oczywiście tych mało uchwytnych, kulturowych. Podsumowując wątek DNA i tego R1A, trzeba naprawdę uważać, by nie patrzeć na to przez współczesne pojęcia narodów, o czym często mogę przeczytać w waszych komentarzach. Ci ludzie nie byli Polakami, nie byli Słowianami, ani nie byli też Germanami, ani żadnym znanym nam dziś ludem, który tak łatwo lubimy szufladkować i nadawać etykiety. Bo w istocie rzeczy dzieli nas od nich ponad 4000 lat historii. Ale DNA pozwala nam zobaczyć coś niezwykle interesującego. Bo mamy tutaj wyraźny dowód na to, że istnieje ciągłość pewnych linii biologicznych i migracji, które w konsekwencji później dopiero ukształtują nasze państwo polskie. Na pewno znacie Szczerbiec i polskie insygnia władzy, które niestety w większości zaginęły. W przeciwieństwie do tych, które nadal mamy i przetrwały z tamtych pradziejów. A więc posłuchajcie, co w tamtym odległym czasie pełniło dokładnie tą samą funkcję wielkiego symbolu najwyższej władzy dynastii. Berło sztyletowate. To był absolutny game changer i symbol wielkiego skoku technologicznego, który zmienił świat kamienia w erę metalu. Ale ktoś mógłby znów mnie zapytać, na czym polegała ta rewolucja? Oto odpowiedź. Przedmiot ten to był prawdziwy high-tech tamtych czasów.
Po pierwsze, był to swego rodzaju design, który budził respekt. Berło to nie był zwykły sztylet. To była zabójczo wyglądająca konstrukcja z potężnym trójkątnym ostrzem z brązu, często o długości ponad 30 cm, osadzonym pod kątem na długiej, nawet 70-centymetrowej rękojeści. Wyglądało jak nowoczesna, luksusowa wersja ekstra siekiery, często zdobiona motywami zygzakowymi, co podkreślało kunszt ówczesnych metalurgów, oczywiście najprawdopodobniej z naszego Bruszczewa w Wielkopolsce. Po drugie, był to swoisty symbol zmiany cywilizacyjnej. Pojawienie się tych przedmiotów zbiegało się z narodzinami nowej, silnej kasty liderów. Najstarsze berło znalezione w Polsce w miejscowości Kołdrąb miało ostrze jeszcze z kamienia, ale to właśnie brązowe wersje stały się pewnego rodzaju wręcz biletami do elitarnego klubu bursztynowych baronów Wielkopolski. To jest niesłychanie interesujący wątek, mam nadzieję również i dla Was, bo berła pełniły funkcję insygnium władzy. Były prehistorycznym odpowiednikiem królewskiej korony, a niektóre z nich noszą wyraźne ślady bojowych uszkodzeń. Zatem, jaka dokładnie była ich funkcja? Chociaż dominowała ich rola taka ceremonialna, ostentacyjna, podniosła, to część badaczy uważa, że ówcześni władcy mogli ich używać w kultowych pokazach siły lub jako specjalistycznej broni do przebijania pancerzy, aby po raz kolejny wśród tłumu poddanych udowodnić swoją wyjątkowość i wyższość. Berła same w sobie były tak cenne, że z pewnością musiały służyć rytuałom. Często kończyły swój żywot w bardzo dramatycznych okolicznościach. Oczywiście w trakcie uroczystego pogrzebu. Były celowo łamane lub wyginane przed wrzuceniem do grobu, czy też okolicznego jeziora lub bagna, co musiało stanowić formę obrzędowego unicestwienia przedmiotu, ale i również panującego władcy. Umarł król, niech żyje nowy król. Znalezienie takiego berła w kurhanie w Łękach Małych to był oczywiście wielki szok, bo świadczyło to o jednym. Tutaj spoczywali po śmierci ci, którzy kontrolowali handel metalem i bursztynem na skalę całej części naszego europejskiego kontynentu. To nie był tylko kawałek jakiegoś tam metalu. To był fundament nowej, stabilnej władzy dynastycznej, która przecież trwała w Wielkopolsce przez kilka setek lat. I nie koniec na tym, bo jeszcze bardziej niezwykłe są szczątki koni odkrywane w kurhanach. W tamtym czasie szczątki koni, złożenie konia do grobu było demonstracją wielkiego bogactwa. To tak jakby dziś człowieka pochować razem, powiedzmy z prywatnym odrzutowcem. Ale chyba najbardziej fascynujące jest to, co Łęki Małe mówią o mentalności tamtych ludzi. Bo wszystko wskazuje na to, że ogromny obszar wokół nekropolii był praktycznie pusty. Ale dlaczego? Teren około 14 km² niemal nie nosił śladów codziennego życia. Nie było tam osad, nie było warsztatów, nie było normalnej działalności ludzkiej. Jakby całe to terytorium zostało wyłączone ze zwykłego świata doczesnego i zamienione w święty krajobraz przodków, w swoiste sakrum. Był to niesamowicie nowoczesny sposób myślenia jak na tamtych ludzi. Unietyczanie nie tylko budowali swoje grobowce, oni projektowali krajobraz równocześnie polityczny oraz religijny. Tworzyli miejsca pamięci mające przetrwać pokolenia i przypominać wszystkim wokół, kto jest prawdziwym władcą. Zamysł był świetny, ale jak zwykle rzeczywistość okazała się dużo bardziej brutalna, bo wiele kurhanów zostało obrabowanych i jeszcze zaraz po ich wzniesieniu. Rabusie doskonale wiedzieli, gdzie kopać. Potrafili przebić się przez kamienne konstrukcje prosto do centralnych komór grobowych. Ale jak to? Skąd mieli tą wiedzę? Możliwe, że po prostu były to konkurencyjne klany próbujące symbolicznie zniszczyć pamięć dawnych pierwszych dynastii i przejąć ich insygnia władzy, bo w tamtym świecie złoto, bursztyn i ceremonialna broń nie były wyłącznie cennymi przedmiotami. One posiadały znaczenie rytualne i polityczne. Ale oczywiście pomimo tych grabieży na tym nie kończy się najgorsza katastrofa tych kurhanów, bo na początku XX wieku podczas budowy linii kolejowej większość z nich została kompletnie zniszczona. Monumentalne grobowce rozbierano, by pozyskać po prostu z nich zwykły kamień.
a ich fragmenty trafiły pod nasypy kolejowe i drogi. Jeśli jesteś z Wielkopolski i właśnie żyjesz w tamtym regionie, to trochę ci zazdroszczę, bo nie wiem, czy masz świadomość tego, że każdego zwykłego dnia możesz chodzić właśnie po tak drogocennej, zapomnianej przeszłości. A wszystko, co możemy nadal zobaczyć i ja, i ty z całej gigantycznej nekropolii, to tylko zaledwie 4 wielkie kurhany.